Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj nagrywam z domu. Dotarła do mnie oto taka przesyłeczka. Tak, wiem, chorowałem od bodajże roku czasu na ten licznik. Jest to Garmin Edge 1040. I dzisiaj co? Krótki zrobimy sobie unboxing. Otworzę, pokażę co jest w pudełku, jak wygląda ten licznik, czy komputerek rowerowy, jak to woli. I bez zbędnego przedłużania myślę, że można już śmiało przejść do otwierania. Pokażę może jeszcze pudełko. Standardowe, srebrne. Tutaj Garmin niczym nie zaskakuje. Nic tu się od lat nie zmienia. Także czym prędzej zaczynamy otwierać i powolutku pokazywać. Dlaczego w ogóle zdecydowałem się na ten 1040 mając 830? Zaraz o tym opowiem. Proszę bardzo. Elegancko. Ładnie zapakowany, zafoliowany. Wyjmiemy sobie go. Tak się prezentuje. No ok, zaraz tu w ogóle ten woreczek zdejmę. O, wreszcie aluminiowy uchwyt. No to odpieczętujemy. Hop, hop, hop. No i w całej okazałości fajny jest bardzo. Zauważam, że na pierwszy rzut oka, że jest taki płaski, taki kurde mało masywny, jakby to powiedzieć. W ten sposób może jeszcze pokażemy. Dobra, odłożymy sobie go na bok. Wracając do tematu dlaczego. Z dwóch podstawowych względów. Po pierwsze, kilka niezbędnych bądź zbędnych opcji więcej niż w poprzednim, czyli 830, a po drugie, no, wielkość wyświetlacza. Zaraz jeszcze powiem szczegóły techniczne, jak to wygląda, ale zobaczmy sobie, co jeszcze tu w pudełku Garmin przygotował. O, standardowo uszczelki, jakby ktoś tam do zlewu potrzebował, czy do umywalki, no to uszczelek myślę, że na pół życia. Się tak śmieję, ale te uchwyty to są tak praktycznie nic nie warte. To wysypię, wszystko pokażę tutaj, jak to wygląda. Gumki, gumeczki, uszczeleczki, no tego jest multum. Proszę bardzo. Uchwyty mocowane to jest po prostu, nie wiem, do mostka. W ten sposób zahaczane i tu z drugiej strony. Ale to już Garmin przyzwyczaił do tego. Mnie osobiście te uchwyty w ogóle się nie podobają i nie pasują. Raz, że wygląda to okropnie, to dwa, nie jest to funkcjonalne, bo to się w kółko przesuwa. Będziecie jeździć po wertepach, to wam licznik się czy lampka przestawi na bok. Tragedia po prostu. Nie polecam. Co tutaj mamy? Aha, tutaj jest ta cała obejma, jest smycz garminowska, nie będę już tego wyciągał. Przewodzik standardowo, każdy już ma takich 10 co najmniej. No i ten uchwyt aero, sobie go otworzymy, pokażemy, jak on wygląda. O, logo Garmina i z wielkiego. Tu jeszcze powinien być taki imbusik. O, jest tutaj. No właśnie, odkręcenia tutaj tej śrubki. O Jezu. I zamontowania go. Od spodu też jest możliwość na jakąś kamerę. Ewentualnie lampkę. Może być też Vari od Garmina. Dosyć solidny naprawdę ten uchwyt. Taki czuć, że to nie jest byle co. Fajny. Schowamy sobie, no to standardowo papierologia, instrukcje, nie instrukcje. Jak się komuś chce, to sobie może poczytać.
Wiadomo, o co chodzi. Jak to w Garminie. My sobie to już tutaj powrzucamy z powrotem. Bo na tą chwilę nie będzie to nam potrzebne. Bardziej bym się tutaj skupił jeszcze teraz na liczniku. Jeśli chodzi o tego Edge'a 1040, tak jak już wcześniej wspomniałem, mam tu przy okazji też swojego. To jest 830. Tak one się prezentują, jeśli chodzi o wymiar. Zdecydowanie widać, że 1040 jest większy i na tym mi najbardziej zależało. Plus na opcjach, które jeszcze dodatkowo oferuje 1040, a 830 już ich nie ma i prawdopodobnie mieć nie będzie, bo już Garmin wstecznie będzie robił tych opcji. Więc tak to wygląda. Jeszcze może powiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o rozmiary. No to 830 to jest wyświetlacz 2,6 cala o rozdzielczości 246 na 322. Teraz 1040 to jest 3,5 cala o rozdzielczości 282 na 470, czyli całkiem sporo. Sobie może go tutaj zapalę oba. Z tym, że pewnie za chwilę będziemy czekać zaraz po wybraniu języka konfiguracja. Mógłbym w sumie zapalić równo. To byśmy zobaczyli, jak szybko działają. Ale to spoko. To jeszcze raz zgaszę go i go zapalę. Postaram się równo nacisnąć. Uwaga. No, ruszają. No, wybór języka. Także wybierzemy sobie język. Przy okazji przelecę, bo zawsze ludzie pytają na filmikach, często w internecie, jakie są języki, to ja sobie przelecę, żeby każdy mógł sobie zobaczyć całą pętlę. OK. Wracamy. Jeśli będzie sytuacja teraz, że będę musiał go skonfigurować, to po prostu to zrobię, no tak jak myślałem. I za chwilę się włączę. No i już jestem z powrotem. Licznik został, czy komputerek jest synchronizowany, ustawiony, więc zrobimy sobie jeszcze ten test, jak szybko działa. Więc uwaga, staram się je nacisnąć równo. Lecą. Już mam nadzieję, że jak jest skonfigurowany, to już będzie normalnie pulpit. Jest. No 830 jest, można powiedzieć, zdecydowanie wolniejsza. I tak one się prezentują, jeśli chodzi o wygląd. Może ja sobie tutaj pokażę, jakie tu mam profile. Żwir, tuż kolarstwo szutrowe. Fajnie to chodzi, już widzę. Pogoda, powiadomienia, historia. No a tutaj po prostu, no, biedniej. Ale nie mówię, że to jest zły licznik. Praktycznie jest nowy, bo wymieniłem go, nie wiem, pół roku temu. Nie, no więcej, koło roku czasu temu. Bo wcześniej miałem efekt halo, to tam wcześniejsze filmiki, jak ktoś oglądał, to pewnie wie. Odłożymy go już na bok. Nie będę tutaj omawiał dzisiaj bezpośrednio wszystkich funkcji i tak dalej, bo umówmy się, no on ma wszystko, czego on nie ma. Dla mnie jest to najbardziej zaawansowany na rynku komputerek rowerowy i po prostu jak ktoś lubi i chce mieć coś takiego, no ja akurat jestem fanem Garmina, nie żebym hejtował Wahoo czy inne firmy, innych producentów, tylko po prostu cały ekosystem mam od Garmina, mam też zegarek. Także dla mnie to tylko Garmin wchodzi w rachubę. Fajny jest, nie powiem, może jeszcze pokażę, no jest o wiele cieńszy. No takie miałem wrażenie. Fakt, że ten jest w obudowie, w takim etui, ale to szybko sobie zdejmę. Cyk, myk i to na pewno będzie widać.
No, jest różnica i powiem wam, fajny, tak czuć, że tutaj, kurczę, jest ta waga. Zaraz się oczywiście będę bawił, będę go tutaj ustawiał pod siebie i myślę, że będzie pasował bardziej do mojego nowego roweru, o którym pewnie już wiecie, albo jeszcze nie wiecie. Zobaczymy, jak ten filmik zostanie wypuszczony. Może jeszcze jedno słowo na temat, dlaczego Edge 1040, a nie 1040 Solar. No, na moje potrzeby to Solar po prostu nie zdawałby egzaminu, z racji tego, że stówę, chyba tak, 100, około 100 euro jest, mówię w walucie euro, droższy. I jak ktoś jeździ ultramaratony, nie wiem, kilkudniowe, to pewnie tak. No, ja nie jeżdżę żadnych ultramaratonów, z nikim się tutaj nie ścigam, chyba że sam ze sobą. Także pomyślałem sobie, że jeżeli mogę stówę zaoszczędzić i na przykład ładować go raz czy dwa razy w miesiącu, to też spoko opcja. Baterię ma bardzo dobrą, także nie widziałem tutaj sensu dokładania stówy i kupowania solara, którego i tak prawdopodobnie bym w żaden sposób nie wykorzystywał. Także tak to wygląda. I co? Jak się wam podobało, zostawcie łapkę w górę. Za oknem śnieg, także polecam jedynie spacery, ewentualnie jakieś truchtanie. No jak ktoś ma trenażer, to jak najbardziej. Ja osobiście nie preferuję, nie lubię i wolę jednak ruch na świeżym powietrzu. I co? Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Bądźcie zdrowi.